Hello my friends and welcome at my YouTube channel. This is Marta and today I'm gonna have another crafty project for you. Dzień dobry kochani, z tej strony Marta. Dzisiaj nagrywam w 2 językach. Postaram się z całych sił, żeby mówić w obu językach jednocześnie i będę dzisiaj tworzyć sobie kolejną kartkę na bazie papierka, który zrobiłam z poprzedniej mojej pracy. Last my tutorial, one of the last previous tutorials, I was creating those lovely rainbow color background cards, which I did with the help of the distress inks. And once I was cleaning up the foil, because I was using a smooshing technique, I create myself this background piece. Just so I'm not gonna be wasting the ink. Kochani, jak tworzyłam ostatnią kartkę, robiłam takie tęczowe kartki na wyzwanie urodzinowe Lou Collins na platformie Craftworld. I kartki, które stworzyłam, ja sobie używałam takiej techniki smooshing, czyli gdzie się nakłada tuszę na folię i się odciska. I miałam tą folię brudną, więc sobie tak przyłożyłam po prostu zwykłą kartkę papieru i wyszło mi takie tło, które postanowiłam wykorzystać do kolejnej mojej pracy. Just to not make it too long, what I did, I had this background piece from the previous work I was showing you, and I used this paper discovery die. I'll just quickly show you, but it doesn't really matter, you don't have to use it, you'll probably be fine with the gelatin. So I used the die just to cut the centerpiece out, because I was hoping to leave those stuff for the flowers, but it's not enough space anyway, so that's why I've decided to use a die rather than use a guillotine to cut around it. Wycięłam sobie ten kawałek i najprawdopodobniej zrobiłabym to gilotynką, ale chciałam zachować ten kawałek, nie pociąć go. W pierwszej myśli myślałam, że zrobię sobie z tego kwiat, jakieś liście, ale za mało tu jest po prostu tego na te kwiatki. W każdym razie wycięłam sobie taki panelek i użyłam folderu do embossingu. Do I have it here? Ja go mam tutaj, tak. Mam. Takiego folderu do embossingu z Sizziksa i po prostu zrobiłam sobie takie wytłoczenie z taką fajną kropeczkową fakturą. I ran it through this little piece through my embossing folder, just so I have a little bit extra texture. So I have A5 size card base. This is just A4 size cards, score in the middle. Przygotowałam sobie bazę w rozmiarze A5 i mam tą karteczkę. I to jest moja baza i pierwsza mata, do której sobie dorobię resztę. I teraz przyspieszę sobie resztę wideo, nie wiem, może nagram później jakiś głos. Chciałam po prostu opowiedzieć to, co zrobiłam, bo nie włączyłam kamery od początku. I just wanted to quickly walk you through what I did so far, because I haven't turned my camera on since beginning. Well, to be honest, I was watching someone else tutorial. I was watching my lovely friend Asha tutorial. She was showing a beautiful cut. She's making absolutely amazing stuff, so I'll probably link her video. Unfortunately, she speaks Polish only on her tutorials, but oh my gosh, her work is just fabulous. Nie włączyłam kamerki od początku, ponieważ nagrywam z telefonu, a patrzyłam na tutorial Asi. Dam Wam linka tutaj. Myślę, że Asi nie trzeba przedstawiać. Już chyba to nawet powiedziałam w jednym z poprzednich wideo, ale patrzyłam na tutorial Asi i nie włączyłam tej kamery od początku, a chciałam Wam powiedzieć, co robiłam. Dobra, przyspieszam teraz i biorę się za robotę, bo nie ma co za dużo gadać, trzeba robić. Dobra, okej. So my friends, because my today card is quite simple, I've decided I will need some nice decorative element. The help came in from the creative expression. They do have a lot of those beautiful fancy dies, and I'm quite lucky to have quite a few of them. So I've decided to use the lattice window, which comes from this triplet range, like selection of their dies. So they're really narrow dies, but they're absolutely amazing, and I use it
this die is well used. I use it almost on every easel card because it's perfect size, so I just thought it will look nicely over here as well. Mam taki wykrojnik z firmy Creative Expression i postanowiłam, ponieważ kartka jest dość prosta, żeby użyć coś takiego właśnie ozdobnego, dekoracyjnego i tutaj ten wykrojnik sprawdza mi się rewelacyjnie. Muszę sobie zrobić trochę kwiatków, ponieważ no, nie wykorzystałam tam tego papierka, bo jest za mało przestrzeni, ale znalazłam sobie takie stemple. To są stemple, które były darmowe w gazetce Creative Stamping i to był numer gazetki 81. Jeśli ktoś ma dostęp i kolekcjonuje, można je zamówić również za pośrednictwem internetu i strona. Sklep Crafstash, tylko żeby Wam powiedzieć, on wysyła również do Polski, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Oni robią paczki, mają dużo właśnie różnego asortymentu, ale oprócz tego sprzedają również te gazetki, bo czasami zdarza się, że na polskich forach ja jestem pytana właśnie o te gazetki, które nie wiem jak to w Polsce wygląda, czy w Polsce w ogóle jest jakieś czasopismo karteczkowe, dajcie znać w komentarzu, bo aż jestem ciekawa. My friends, I'm gonna be using this flower arrangement, and this is the stamps which come in from Creative Stamping magazine. It's issue number 81, and it's beautiful stamps called Spring Flowers, and it's been designed by a Pinkfresh Studio. And what I'm gonna be doing, I'm just stamping it in Versa Onyx Black Versa Fine ink, and then I am adding a clear embossing because I don't have the black embossing. Plus, I think if it comes for a black, I rather prefer to do it with the black ink and the clear embossing. And this is the trick I just learned on a Phil Martin live, which was I was watching yesterday. And oh my gosh, I've been crafting for such a long time and I didn't know that, but apparently if you're gonna be using your heating tool from underneath the card instead of a front, you will get a 10 times better result. And honestly, this is true. The embossing looks just amazing, and it's absolutely unbelievable. This is why I love watching the lives on a Crafstash page, because there's so many experts and they are coming with such an unbelievable tips that even me, like well, I'm not anywhere specialist, but I've been crafting for nearly a decade and I'm still learning new things. Robię sobie tutaj embossowanie i nie mam czarnego proszku do embossingu, a poza tym tak naprawdę kiedyś kupiłam jeden mały proszek i powiem Wam szczerze, że wolę zrobić to czarnym tuszem. Mam ten tusz VersaFine Onyx Black i potem dodać przezroczysty proszek do embossingu. I tutaj uwaga, wczoraj oglądałam live'a na stronie Crafstash i był tam Phil Martin, który jest twórcą firmy Sentimentally Yours i piękne stample tworzy i właśnie on prowadził lekcję, taką prelekcję online i rada, którą dostałam od niego, w zasadzie, którą przekazał wszystkim, to jest to, że w trakcie embossowania należy trzymać nagrzewnicę od spodu kartki i muszę Wam powiedzieć, że wow, po prostu szok. Tego się nie spodziewałam, znaczy spodziewałam się, no widziałam, że czasami niektórzy crafterzy to robią, ale też nie wiedziałam dlaczego. I okazuje się, że w momencie, w którym się embossuje od spodu, to ten embossing wygląda 100 razy lepiej i muszę Wam powiedzieć, że jest to prawda, że sprawdziłam to i naprawdę to embossowanie wygląda dużo lepiej. Jest takie bardziej obłe i pięknie wykończone. Także po 10 latach skrapkowania ja też się ciągle uczę i ciągle można trafić na jakąś taką właśnie perełkę, tak jak mi się zdarzyło wczoraj. I am using my Distress Oxide inks to color this flower arrangement. I'm not doing any fancy coloring, it's just a basic coloring for those roses and a little bit on the leaves, and then once I am creating one roses a little bit
paler than the other one, but I know I'm gonna be covering them, so I just wanna add the color, so it's not gonna be white peeking from underneath, but I'm only focusing on this one flowers, just to make sure that I have a little bit like a shadowing and the color is not like, you know, flat. So I'm just adding a little bit shadows here and there, and then I will use that blue color oxide ink just to add shadow to the leaves as well. Korzystam sobie z tych tuszy do distressingu, ponieważ chcę, żeby kolory pasowały mi z tym moim papierkiem i tutaj no nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym kolorowaniu, proste kolorowanie, naprawdę wypełniam tylko te kolorki. Jedne kwiatuszki tylko delikatnie przeciągnęłam tym różowym kolorkiem po to, żeby spod spodu nie było widać tak białego, natomiast skupiam się tylko i wyłącznie na jednych kwiatach i tam troszeczkę dodałam cieniowania i teraz niebieskim tuszem też dodaję odrobinkę cieniowania do tych listeczków, tak żeby nadać im troszeczkę takiej objętości. And as you can see, it's just very quick, and I'm not doing anything like really, you know, difficult. Everyone can do that. Plus, on top of everything, this embossing, it gives you that right edge, so it's really easy to keep your coloring in line. So if you're struggling with coloring and you would like to practice, this is the best way to start, is to do a little bit clear embossing on top of your stamped image, and I guarantee it to you, it will be 10 times easier for you to keep this nice, crisp and clean coloring effect. I tutaj właśnie po angielsku mówiłam, że jeśli ktoś chce uczyć się kolorowania i ma z tym problem, to naprawdę polecam Wam, żeby na samym początku, jak robicie sobie te stemple, użyć tego przezroczystego proszku do embossingu, bo to daje Wam taki troszeczkę podniesiony ten brzeg tego stemplowania i jest dużo łatwiej pozostać w liniach, to się tam nie wychodzi, także jak chcecie coś pomalować i czasami Wam się zdarza, że nie umiecie się właśnie w liniach utrzymać i gdzieś tam to Wam wychodzi, no to ten proszek przezroczysty do embossingu naprawdę się tutaj świetnie sprawdzi. I mało tego, daje taki fajny pobłysk i to wszystko wygląda tak super profesjonalnie wykończone moim zdaniem. So I cut all my elements using my little scissors, and now I need to prepare myself a little strip for the sentiment. And I'm gonna be using my little die cutting machine. This is why I chop a piece of the paper. Plus, I think I'm ready to upgrade to a new stamping platform, because this one is not big enough for my needs. Plus, quite often I need to cut. I would like to be able to just keep the A4 size card, just stamping on it. I've seen the Tim Holtz one. It's got this open edge, so I'm quite fancy to try that one. And but I need to find it on a good deal before I buy it. Kochani, no muszę sobie tutaj zrobić mój napis i tutaj sprawdzam sobie, który będzie dobrze mi pasował i korzystam znowu z tego mojego urządzonka do stemplowania, ale już powoli czuję, że czas na upgrade, na to, żeby kupić większe, dlatego że ciągle muszę tam docinać te papiery, bo ono jest tylko 5x7 cali, nie wiem ile to jest, 13x18 chyba centymetrów. No w każdym razie no nie jest, pełna kartka tutaj nie wchodzi i ciągle muszę przycinać te kartki, żeby wsadzić do tego urządzonka, więc już czuję, że powoli jest czas na to, żeby kupić większe. I na oku mam właśnie tą platformę taką stemplującą Tima Holtza, no ale zobaczymy. Muszę znaleźć dobrą ofertę na nią. I am repeating the same steps what I was doing with the flowers. I am stamping them twice in a black ink, and then I'm adding the clear embossing ink and clear embossing powder on top of that, and just so the sentiment will match the rest of my card.
Korzystam sobie tutaj przy stemplowaniu, będę robić to dokładnie w takim samym porządku, w sensie, że czarny tusz i potem przezroczysty proszek do embossingu, po to, żeby uzyskać na tym moim napisie taki sam efekt, jak jest na kwiatkach. I to jest bardzo fajna rzecz, jeśli komponuje się kartkę, żeby właśnie pewne rzeczy powtarzać, czyli na przykład jak się używa, nie wiem, takiego brązowego tuszu, żeby objechać sobie brzeszki, to się objeżdża na wszystkich tam elementach, albo na przykład właśnie tym samym tuszem się stempluje, że to fajnie podkreśla tą kartkę, że te niektóre elementy są wykonane z takiego samego właśnie wykończenia i to nadaje całości takiej płynności w tej kartce. When I was just looking on my card, I just thought like, oh, I'm really missing something. It's quite simple and it's a little bit too simple. It needs something to add more interest to the card. So I instantly came up with idea to create this black edge for this panel, and I think it's just framed the card really nicely. And this is just the simplest thing you can do if you're thinking like something is missing on your card and you have a black stamped sentiment. Just try to add a little bit of a black edge with cutting mats with teeny tiny border around, and I'm guarantee to you that your card will pop instantly. It was looking too mute for me, so this black cardstock is really raising up the front panel, as you can see over here. Patrzyłam na tą karteczkę przed chwilą i czegoś mi tutaj brakowało. To wszystko wyglądało tak zbyt zgaszone, te tony, bo powiem Wam szczerze, że te tusze do distressingu, te tusze oxide, one mają troszeczkę takie kredowe wykończenie, więc są takie przytłumione już same w sobie, jak się z nich korzysta, jeszcze jak się doda trochę wody, to naprawdę widać ten taki kredowy efekt i wydawało mi się, że tam jest zbyt po prostu tak, jak to się nazywa, za mało się tam dzieje na tej kartce i pomyślałam sobie, że ponieważ mam czarne stemplowanie tych kwiatów, mojego napisu, że dodam po prostu taką czarną rameczkę dookoła i muszę Wam powiedzieć, że to jest fajny efekt, że jak czegoś Wam brakuje w kartce, a macie czarne napisy albo w jakimś innym kolorze, to spróbujcie właśnie dodać sobie taką podkładkę z tego koloru pasującego i naprawdę automatycznie ten panel się od razu odróżnia na tej białej bazie i wszystko nabiera takiej całości. Jedną tylko rzecz, którą żałuję, że nie wycięłam sobie czarnego elementu pod ten biały dekoracyjny paseczek. To już jak przykleiłam, to zauważyłam, że kurczę, no mogłam to dodać, no ale czasem tak właśnie jest. Myślę, że nie tylko ja. Ostatnio też słuchałam wideo innej koleżanki i też mówiła, że jak coś przyklei, to zaraz myśli, że o, tu jeszcze coś by można było zrobić inaczej. No ale tak to już jest, to jest tworzenie na żywo, także no zazwyczaj tak jest, że człowiek ma jeden pomysł, znaczy ja przynajmniej tak mam, że ja mam 10 pomysłów i w sumie wybieram jeden i tak nie jestem zadowolona, że nie skorzystałam z 5 pozostałych czy 10, które gdzieś tam miałam, więc ciągle waham się, przymierzam, no ale postanowiłam już, że tak powiem, wziąć się w garść i muszę to tak zacząć przełamywać, bo zamiast siedzieć, zastanawiać się, to jednak wolę tworzyć, więc powoli zaczynam wychodzić z tej mojej strefy komfortu i takiego dokładności i tego takiego, wiecie, perfekcjonizmu, bo powoduje to taki paraliż twórczy troszeczkę, że człowiek coś poprawia zamiast tworzyć. So my friends, I've decided that I want to use this black frame all around because it's looking lovely, and my only regret is that I didn't use the black underneath this decorative panel, which you can see I'm gluing it just over here now because I think the black would just make it even more visible, this decorative pattern, but it's happening. It's just like life. Well, you just work in as you go, and sometimes I am quite often guilty of that I do one thing and then I'm just like, oh, why I didn't like add something else,
but it's just happening, it's crafting, and I'll maybe think of it for the next time for my other card. This is just learning. We all learn. Each card, it gives us that chance to learn and grow for the next project. So it's very important. Instead of a constant thinking, overthinking card, it's better to actually do 3, 4, 5 cards instead of overthinking one, which I am very guilty of, but I'm trying to leave that comfort zone and just create more and allow myself for the mistake, because to be honest, this is the learning curve. If I would be rethink my card 10 times, I would not be probably think of it, but because I've created a card and I've made, it's not even a mistake, it's just something I would change it for the next time, but because I glue it down and I can't change it now, then it's in my mind, it's already in my mind that, oh, I need to think of something in for the next card. But if I would be, overthink my card in advance and, do it that way I want it, then maybe I would not remember it for the next time. So this is something I'm trying to remember and take gratitude from, that every single mistake is actually a learning curve. And I think life becomes much more easier when you realize that. Before, I must be honest with you, before that I would be like frustrated and angry with myself, like, oh, why did you not thought about that or this? But I'm trying to shift my mind toward the thankfulness and gratitude, and the more thankful I'm feeling actually in everyday life, the more thankfulness and gratitude comes my way as well. So now I am taking this new approach in my card making, that regardless of whether it's good or bad, it's always experience, and those bad experience as well, like things I'm not happy with, this is a learning point for me, so I'm taking it as something I am grateful for. No kochani, jeszcze na koniec taka myśl właśnie, nie przykleiłam tego czarnego papierka pod spodem, no zdarzyło się, czasami tak właśnie jest, że z czegoś tam jesteśmy niezadowoleni, ale dzięki temu uczymy się i wzrastamy na następną naszą pracę i zawsze jest ten progres do przodu. I staram się właśnie kiedyś jeszcze wcześniej, gdy coś mi się tak zdarzyło, że nie po mojej myśli później tak wyszło, to może bym się frustrowała, denerwowała. Teraz staram się takie nowe podejście w moim tworzeniu, w ogóle w moim życiu, staram się odczuwać coraz więcej wdzięczności i im bardziej właśnie doceniam to, co wokół siebie mam i czuję tą wdzięczność, to też ta wdzięczność przychodzi w mojej pracy, że coś nie do końca wyszło, a jednak cieszę się, bo ta pomyłka prowadzi do rozwoju i do tego, że mogę się poprawić na kolejny raz. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało i dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam Was na kolejne. Thank you so much. I hope you enjoyed my video. I wish you all a wonderful day. Stay blessed. Bye bye.